Od zmęczenia do wypalenia tak naprawdę jest bardzo krótka droga, tak krótka, że czasami nie mamy świadomości tego, czy my jeszcze jesteśmy zmęczeni, czy już jesteśmy wypaleni. Nie ma czegoś takiego, że wprowadzimy jedną zmianę we wszystkich zespołach i ona dobrze zadziała. Bo jeśli mnie nie jara to, że miałabym nowe rzeczy, że miałabym nowy projekt, to znaczy, że jest gorzej niż myślałam. Podczas właśnie tej terapii uświadomiłam sobie, że może niekoniecznie to jest tak, że wszystkie te rzeczy trzeba robić naraz, bo one oczywiście wszystkie są fajne, tylko że jak się tak wyczerpie bateryjkę do końca, no to albo przyjdą do nas, jak już będzie średnio, to znaczy jak już będzie źle, albo przyjdą znacznie wcześniej, żeby zaproponować jakieś zmiany. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Nerd Management. Z tej strony Paweł Rekowski i Krzysztof Rakowski. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku mamy dla Was temat gruby, trudny i ciekawy jednocześnie. A do tego tematu wzięliśmy specjalnego gościa, więc Krzychu, opowiedz nam, z kim dzisiaj rozmawiasz? Naszym gościem jest dzisiaj Ola Kunysz, z którą porozmawiamy o wypaleniu zawodowym. Ola otarła się o to wypalenie zawodowe, ale udało jej się nad nim zapanować. Natomiast to nie jest pani psycholog, to jest osoba z naszej bajki. Ola jest programistką. Poza wytwarzaniem oprogramowania zajmuje się prowadzeniem szkoleń, pisaniem, szerzeniem wiedzy na temat jakości wytwarzania oprogramowania. Jest autorką książki pod tytułem Kierunek Jakość, jak unikać błędów w projekcie. I dzisiaj w tym kontekście jej pracy w IT porozmawiamy sobie o kwestii wypalenia zawodowego, bo jest to coś, co może dotknąć nie tylko weteranów branżowych, nie tylko osoby, które wiele lat pracują na jednym stanowisku, może to dopaść praktycznie każdego, nawet świeżaków. To jedziemy, bo jestem bardzo ciekawy, jak tych świeżaków też może dopaść. Myślałem, że to tylko stare dinozaury. Także nie przedłużając, zapraszamy do wywiadu. Cześć Olu, witamy w Nerd Management. Cześć. Dzisiaj sobie porozmawiamy o temacie, który wydaje się, że nas może nie dotyczyć. To jest kwestia wypalenia zawodowego. Często sobie możemy myśleć, że gdzie to w ogóle jest w świecie programistów, deweloperów, to raczej może dotyczyć menedżerów jakichś wysokiego szczebla, prezesów, lekarzy czy innych osób, które mają takie stresujące, intensywne zawody. Ale jednak to dotyczy wszystkich, to dotyczy wielu zawodów. Ty jesteś tego świetnym przykładem, jesteś programistką, poradziłaś sobie z wypaleniem zawodowym, to jest coś, przez co przeszłaś i no, masz w tym doświadczenie, masz dużo wiedzy, którą się dzisiaj podzielisz z naszymi widzami. Dokładnie tak. To co to jest w ogóle to wypalenie zawodowe? Skąd to się bierze? Wypalenie jest bardzo trudne w ogóle do definicji. Ta definicja nawet, która jest sprecyzowana przez Światową Organizację Zdrowia, ona się zmienia w czasie, dlatego że no to dyskutuje się, czy to jest choroba, czy to jest syndrom, czy to jest jednostka chorobowa, czy to nie jest jednostka chorobowa. I od zmęczenia do wypalenia tak naprawdę jest bardzo krótka droga, tak krótka, że czasami nie mamy świadomości tego, czy my jeszcze jesteśmy zmęczeni, czy już jesteśmy wypaleni. I to wypalenie jest właśnie definiowane jako takie przewlekłe zmęczenie, nad którym nie da się już zapanować. Więc faktycznie ta granica jest bardzo cienka, bo co to znaczy, że nie da się zapanować? No jeśli wracasz z dwutygodniowego urlopu i dalej masz ten sam poziom zmęczenia, no to prawdopodobnie to już nie jest zmęczenie, tylko to już zaczyna się wypalenie. Tak jak wspominałeś, że no my nie mamy jakiejś takiej bardzo stresującej pracy, na zasadzie, że gonią nas terminy. Wiadomo, że takie sytuacje się zdarzają. Ja też miałam rozmowy z osobami, które doświadczyły tego w projektach. Natomiast wydaje mi się, że większość projektów jednak pracuje tak na luzie. To znaczy nawet jeśli tam są sprinty i tam dociska się pewne rzeczy pod koniec tego sprintu, albo jest jakiś deadline, albo coś się wrzuca na produkcję, albo są jakieś fiksy, które szybko się tam łata, no to powiedzmy, że tego stresu jest jednak proporcjonalnie mniej niż na takich stanowiskach właśnie tych wysokich, takich, które wymagają od nas bardzo dużej odpowiedzialności. A jednak okazuje się, że to my sami narzucamy na siebie bardzo szybkie tempo, bardzo wysokie oczekiwania i no z mojego doświadczenia wynika, że to właśnie może być przyczyną wypalenia, chociaż z tego, co czytałam o przyczynach wypalenia, to może być tak naprawdę dwie strony tego medalu, bo jedna strona medalu jest taka, że
moje zadania są dla mnie zbyt ambitne w takim długim okresie, że ja robię trochę ponad siły, że poświęcam swoje życie prywatne, poświęcam, nie wiem, swój czas z rodziną, swój czas na jakieś swoje zainteresowania, ale z drugiej strony może być tak, że moja praca jest po prostu strasznie nudna i ja robię rzeczy, które są poniżej moich kompetencji i to też może prowadzić do wypalenia i ja z kolei spotkałam się bardziej z tymi osobami, które właśnie są mniej ambitne, ale wydaje im się, że znajdą szczęście na takich stanowiskach właśnie, gdzie jest duży spokój, gdzie nic się za bardzo nie dzieje. Już nie mówię o branży IT, tylko mówię w ogóle o tym, że idę gdzieś tam tylko po to, żeby zarabiać pieniądze, a potem okazuje się, że tych bodźców jest za mało, no i że ja wypalam się właśnie dlatego, że no nie mam żadnej takiej frajdy z tej pracy i nic mnie tam nie rozwija, no i w związku z tym też po prostu tkwię w takim maraźmie. No nie? Z tego, co mówisz, rozumiem, że są różne przyczyny tego wypalenia zawodowego. Jedna to może być taka bardzo stresująca praca i duże ciśnienie, z drugiej strony brak tego ciśnienia i nuda i brak wyzwań. Na twojej prezentacji na konferencji Boiling Frogs przedstawiałaś taką fajną metaforę tego, w jaki sposób żonglujemy swoim życiem, różnymi sferami w swoim życiu i niektóre z tych sfer są bardziej odporne na te wstrząsy i perturbacje, które mamy, a inne nie. Możesz o tym powiedzieć? Jasne. Ta metafora bierze się z książki Jedna rzecz i dla mnie, mimo tego, że cała ta książka jest genialna i tam jest bardzo dużo fajnych historii i konceptów, to dla mnie ta jedna rzecz właśnie z tej książki była najcenniejsza i ją jakoś najbardziej tak zapamiętałam. Dlatego, że autor tej książki mówi o tym, że równowaga nie istnieje i nie ma czegoś takiego jak work-life balance w długim okresie zawsze tak samo. Tylko właśnie życie to jest taka nieustanna żonglerka i mamy do dyspozycji kilka tych takich piłeczek typu zdrowie, rodzina, praca. No i jedne z tych piłeczek są bardziej podatne na to, żeby się odbić i praca jest taką piłeczką, która jest jednak gumowa i ja wiem, że siedząc w branży IT i ta łatwość znalezienia kolejnej pracy jest jednak dużo większa niż w innych dziedzinach czy na innych rynkach, ale jednak no umówmy się, że jeśli zaniedbamy zdrowie i te konsekwencje są nieodwracalne, to jednak jest dużo poważniejszy kaliber niż to, że na przykład stracimy pracę i będziemy musieli szukać kolejnej, prawda? Więc to jednak jest ta piłeczka, która dużo łatwiej się odbija. Z rodziną jest podobnie jak ze zdrowiem, czyli jeśli gdzieś tam przegniemy w którąś stronę, to może się okazać, że posypie nam się rodzina, te relacje, które mamy i tego się już później nie da odbudować. Więc ta praca w tym wszystkim jest taką piłeczką powracaczką i dla mnie to było niesamowite, bo ja w tym momencie właśnie, kiedy czytałam tę książkę, zbliżałam się do tego mojego wypalenia zawodowego i tak ta praca mnie tak z jednej strony pochłaniała, a z drugiej strony przytłaczała i była dla mnie bardzo ważna i grała taką bardzo ważną rolę i mi się wydawało, że no ja buduję jakby swoje poczucie wartości na tej pracy i też ten mój perfekcjonizm gdzieś tam wchodził w grę, więc no ja po prostu żyłam moją pracą, można tak powiedzieć, mimo tego, że miałam i hobby i takie życie prywatne, ale jednak bardzo mocno je zaniedbywałam właśnie na korzyść pracy i to był dla mnie taki moment, o kurczę, ta praca jednak nie jest tą kryształową piłeczką, która jak spadnie, to roztrzaska się na 1000 kawałków, tylko jeśli ja pewnego dnia ją stracę albo zacznę się zajmować czymś innym, albo nawet przestanę się w ogóle zajmować tym, czym się zajmuję, to tak naprawdę nic wielkiego się nie stanie, świat się nie zawali. I między innymi z tym pracowałam na terapii, że nie może być tak, że zawsze jest na 100% i ta żonglerka też na tym polega, że ja raz poświęcam 100% się swojej pracy, dlatego że no jest akurat jakiś ciężki czas, dużo się dzieje, albo ja po prostu jestem tak nakręcona, że dużo od siebie wymagam, ale później muszę trochę odreagować gdzieś indziej, to znaczy ja tej pracy poświęcam, nie wiem, 60, 50, czasem 10%, natomiast te pozostałe moce idą w moje życie prywatne, idą w moje zdrowie, idą w odpoczynek, w to, żebym ja zapanowała nad życiem jako całością. I ta metafora właśnie tej żonglerki nieustannej, to, że to nigdy nie jest tak, że będzie 20, 20, 20, że po prostu każda część mojego życia, każda ta sfera jest porówno jakby obdzielona moją uwagą, moją mocą, moimi staraniami, tylko zawsze jest tak, że coś kosztem czegoś, to znaczy ja dzisiaj trochę zostanę dłużej w pracy, bo coś tam trzeba zrobić, ale jutro na przykład urwę się z pracy wcześniej albo po prostu będę pracować z trochę mniejszą mocą, dlatego że wieczorem mam zaplanowany wieczór na przykład z moją rodziną albo nie wiem, planuję jechać na wycieczkę i poświęcę się trochę bardziej temu. To nawet nie chodzi właśnie o ten czas, tylko o tę energię, którą my w to wkładamy, bo
ja jestem taką osobą, która jak się czemuś poświęca, to z reguły bez reszty, więc bardzo trudno mi było sobie to w ogóle wyobrazić, że ja przychodzę do pracy i ja tak nie naparzam na maksa, tylko gdzieś tam to pracuję wydajnie i dobrze, ale że to nie musi być zawsze na 100%. I dla mnie na przykład to było odkrycie. Ja wiem, że to dla niektórych osób może być takie, Ola, serio, jakby nie wiedziałaś o tym, ale co innego jest jednak wiedzieć, a co innego jest zdać sobie z tego sprawę w tym danym momencie życia, w którym jesteśmy, bo to niekoniecznie musi być praca, no nie? To może być tak, że ja się poświęcam w całości jakiejś tam dziedzinie mojego życia i wszystkie inne cierpią. I jeśli to jest ta żonglerka, to znaczy jeśli ta piłeczka dzisiaj jest w mojej ręce, a jutro gdzieś tam ja ją podrzucam i zajmuję się innymi rzeczami, to wszystko jest okej. Bo też często czujemy jakieś wyrzuty sumienia, że poświęcamy się za bardzo temu tematowi czy temu tematowi, ale dopóki to jest właśnie ta zmiana, że te rzeczy się jakoś tam, pewne są ważniejsze, inne są mniej ważne, potem one się wymieniają, to wszystko jest w porządku. Najgorzej jest właśnie, kiedy ja dzierżę tę jedną moją piłkę i nie daję jej upaść, ani nie daję jej po prostu gdzieś tam lecieć, dlatego że wydaje mi się, że ona jest tak turbo ważna i tak wpatruję się w nią i mówię my precious, a cała reszta po prostu gdzieś tam spada na ziemię. I to jest taki stan, którego nie chcemy, bo tak jak mówię, no work-life balance nie istnieje i jeśli bardzo chcemy do tego dążyć i nam się to ciągle nie udaje, to paradoksalnie też może prowadzić nas do wypalenia, bo ciągle mamy takie poczucie, że coś robimy źle i w takim stanie po prostu bardzo ciężko jest być takim proaktywnym i tak czuć się dobrze po prostu ze sobą. To jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś na temat budowania swojej tożsamości, na przykład na pracy. Zauważam, że to się zdarza, że osoby, które bardzo się angażują w swoją pracę, chcą być świetne, bardzo dużo się uczą, rozwijają, jest takie ryzyko, że zaczynają się definiować przez tą pracę i wtedy, jeżeli coś się stanie z tą pracą, czy jeżeli mają jakieś problemy w tej pracy, czy jeżeli pojawia się jakiś kłopot, no to cała ich tożsamość może lec w gruzach. To jest bardzo ciekawe i ważne spostrzeżenie. Jeszcze drążąc w temat rozpoznania tego, no bo mamy na przykład zdrowie i trochę się rozchorujemy, stwierdzamy, no dobra, sezon grypowy czy tam przeziębieniowy. Coś tam w pracy pójdzie gorzej, nie chce nam się wracać po urlopie, no bo jakiś tam trudniejszy okres, może jakieś mniej fajne projekty. Coś z rodziną nam idzie gorzej, bo też możemy to zwalić na jakieś sytuacje, które gdzieś tam się zdarzają. I zastanawiam się nad tym, w jaki sposób dojść, w jaki sposób ty doszłaś do tego, że no to jest coś, co jest nazwane, że to jest wypalenie zawodowe, że to ma swoją nazwę, że można coś z tym zrobić, a to nie jest jakiś taki zbiór przypadkowych rzeczy, no mi się tam nie wychodzą różne rzeczy z różnych sfer życiowych. Znaczy, ja tego sama nie nazwałam. To taka była historia trochę z pomocą mojego szefa, paradoksalnie. To znaczy ja poszłam do niego, bo ja czułam, że coś jest nie tak, bo zazwyczaj jak bardzo mi się coś nie podobało w pracy, to znaczy czułam, że nie robię rzeczy, które bym chciała, nie rozwijam się w taki sposób, jak bym chciała. Te obowiązki są albo takie ponad moje siły, albo są totalnie poniżej moich kompetencji, to myśl o tym, że złożę CV do nowej firmy, że pójdę gdzieś indziej, że włączę się w jakieś nowe projekty, ekscytowała mnie. I w tym momencie, kiedy ja byłam tak zmęczona i tak nie chciało mi się przychodzić do tej pracy i byłam taka cyniczna w głowie swojej, to znaczy nic jakoś szczególnie nie sprawiało mi radości, ale też nawet nie chciałam, żeby mi sprawiało, po prostu byłam tak zmęczona tym wszystkim, że nawet nie miałam takiej potrzeby, żeby było lepiej i właśnie jak sobie pomyślałam o tym, że miałabym zmieniać pracę, to zamiast czuć taką ekscytację tym, to tak sobie pomyślałam, o Jezu, musiałabym iść na rozmowę i tam znowu nowi ludzie, których musiałabym poznawać i nowy projekt, to już mi się nie chce, to już wolę siedzieć tutaj. I mówię sobie, coś jest nie tak, bo jeśli mnie nie jara to, że miałabym nowe rzeczy, że miałabym nowy projekt, to znaczy, że jest gorzej niż myślałam. I ja z tym poszłam do mojego szefa, bo ja pracowałam wtedy w skandynawskiej firmie i oni ogólnie trochę są do przodu, jeśli chodzi o takie sprawy związane z taką kulturą pracy, dbaniem o pracowników i tak dalej, więc ja w ogóle nie miałam takiego zastanowienia, że na przykład może nie powinnam szefowi o tym mówić, bo nie wiem, mnie zwolni czy coś takiego. Raczej to było takie środowisko, w którym było pełne zaufanie pod tym względem. No i poszłam do tego mojego szefa i mówię, słuchaj, jest coś nie w porządku, bo
ja jakby nie lubię robić tego, co robię w tym momencie, ale zmiana tych obowiązków i zmiana projektu wcale mnie nie ekscytuje i nie wiem, co mam z tym zrobić, więc ja może chciałabym pracować mniej, może ja przejdę na część etatu, bo taki był mój cel, żeby przejść na pół etatu w trakcie wakacji, żeby sobie trochę pożyć, pojeździć na rowerze, wiesz, po prostu poczytać książki w parku i pomyślałam sobie, że to mi na pewno pomoże. I on wtedy powiedział, to jest wypalenie. Moja siostra przez to przechodziła, mój przyjaciel przez to przechodził, to jest poważna sprawa, idź na terapię. No i ja oczywiście wysłuchałam go kulturalnie, nie wybuchnęłam śmiechem, natomiast w środku miałam taką myśl, ja na terapię, przecież ze mną wszystko jest okej, po co ja miałabym iść na terapię? No i tak kolejne tam dni mijały, on oczywiście się zgodził, żebym ja przeszła do pół etatu, więc pracowałam mniej, tam od następnego chyba miesiąca, to tak jakoś się umówiliśmy. No i myślę sobie, no dobra, no to faktycznie może warto tutaj z kimś to przegadać, chociaż tak nie podchodziłam do tego z wielką nadzieją, nie? Jakoś nie widziałam w tym dla siebie miejsca. No ale umówiłam się z terapeutką i tam proces polega na tym, że najpierw się wypełnia taki kwestionariusz, jak bardzo my jesteśmy w takim stanie depresyjnym, powiedzmy. I ja tam nie miałam jakiegoś takiego wyniku, który świadczyłby o tym, że jestem blisko depresji, natomiast ten wynik też nie był normalny, to znaczy nie był taki, że wszystko jest okej. No i potem zaczęłyśmy drążyć, tam przerabiać różne tematy. Ja akurat poszłam na terapię poznawczo-behawioralną, bo ona jest to jest szybka terapia, to znaczy to nie polega na tym, że przez 3 lata się chodzi i grzebie gdzieś tam w dzieciństwie, bo takiej nie potrzebowałam. Zresztą tak jak już zaczęłam się interesować tym tematem i zaczęłam pytać też moich znajomych, bo okazało się, że wiele osób przez to przechodziło już, o dziwo, to właśnie ten rodzaj terapii mi polecili, no i to jest 10 do 12 spotkań, więc ona jest naprawdę bardzo szybka, zwłaszcza jeśli robi się to co tydzień, no to w zasadzie w kilka tam tygodni już czuć różnicę. No i u mnie faktycznie tak było, że po 3-4 spotkaniach ja już wiedziałam, że już będzie dobrze. Ja też bardzo szybko się wkręcam w różne tematy, więc jak dostawałam te takie zadania domowe, to znaczy takie tematy albo do przemyślenia, albo coś do przeczytania i uświadomienia sobie, to mi się tak otwierały oczy na jakieś nowe pomysły i na takie stare pomysły, które miałam, a które świadczyły o tym, że jest tam jakiś problem, a mi się to wydawało oczywiste, że w zasadzie już po tych 3-4 spotkaniach ja już wiedziałam, że jestem na właściwej ścieżce i potem jeszcze przerobiłam drugie tyle tych spotkań i w zasadzie jakaś taka była sytuacja, że chyba nie mogłam być na tym ostatnim spotkaniu, bo miałam wyjazd, bo to był ten okres wakacyjny i ta terapeutka powiedziała, że w zasadzie to już nie musimy się spotykać, bo nie ma takiej potrzeby. I to było tak, nie chcę tutaj używać jakichś wielkich słów, że to było jakbym się narodziła na nowo, ale trochę tak było, że otworzyły mi się oczy na pewne tematy i zobaczyłam też, co robiłam, w jaki sposób destrukcyjnie działałam na swoje poczucie takiego dobrostanu i że właśnie to, o czym wspominałeś, że takie budowanie poczucia własnej wartości na tym, co ja robię zawodowo, nie wiem, na jakich konferencjach występuję, czy moje prelekcje na przykład są oceniane dobrze, co robię jako programistka, jakie książki czytam, czy już przeczytałam wszystkie czy potrafię robić takie rzeczy, czy byłam na tych i na tych warsztatach. To ja wyrosłam w takim środowisku bardzo ambitnym i to gdzieś tam później pokutowało w dalszej mojej karierze i wydaje mi się, że to też gdzieś tam się przyczyniło. Dla mnie to było oczywiste, a podczas właśnie tej terapii uświadomiłam sobie, że może niekoniecznie to jest tak, że wszystkie te rzeczy trzeba robić naraz, bo oczywiście wszystkie są fajne, tylko że jak się tak wyczerpie bateryjkę do końca, no to ani się nie ma czasu na ten rozwój, ani na to wszystko takie podstawowe, tak? Czyli to, co zostaje, czyli taką pracę na etacie, takie zwykłe życie, opiekowanie się sobą, opiekowanie się innymi i tak dalej. Po tym, co mówisz, to moim zdaniem wielu naszych kolegów i koleżanek, łącznie ze mną i z innymi, widzi tutaj w tych słowach, co mówisz, coś, co możemy rozpoznać w naszym życiu również. Bardzo chciałbym podkreślić rzecz, o której już wspominaliśmy we wcześniejszych odcinkach, że terapia to jest po prostu takie narzędzie, z którego się korzysta. To nie jest coś dla wariatów i właśnie wiele osób z naszego otoczenia korzysta z usług terapeutów i jest to po prostu jedno z wielu narzędzi, które nam pomagają w naszym codziennym życiu, więc warto o tym pamiętać i o tym wiedzieć. Misją Nerd Management jest pomaganie świeżo upieczonym i przyszłym liderom w IT i chcielibyśmy promować właśnie takie podejście do przodu, jak to powiedziałeś, w swojej szwedzkiej firmie, gdzie można iść do szefa i porozmawiać o takich rzeczach, więc chciałbym teraz odwrócić
tę kwestię i zapytać, w jaki sposób my jako liderzy możemy rozpoznać wśród członków naszego zespołu, że zbliżają się do tego wypalenia albo są wypaleni, na jakie sygnały się uczulić. To jest trudne pytanie, dlatego że my jako branża IT mamy ten cynizm, takie cyniczne poczucie humoru, taki ogólny passive-aggressive podejście na co dzień i może nie wszyscy, ale jednak jest to dość powszechne, więc trochę to utrudnia, bo to jest jeden właśnie z symptomów wypalenia, że stajemy się cyniczni, że stajemy się mniej efektywni, że przestajemy dbać w ogóle o cokolwiek. I u mnie na przykład można to było rozpoznać po tym, że przestałam brać aktywny udział w spotkaniach. I ja wiem, że dla kogoś to może być całkowicie naturalne, że nie bierze udziału w spotkaniach, bo ma bardziej taki inny sposób komunikacji, trochę jest bardziej introwertyczną osobą i po prostu nie potrzebuje tam dyskutować z ludźmi jakoś bardzo ekspresyjnie. Natomiast u mnie ja dużo mówię zazwyczaj na co dzień i w pracy też. I jak są spotkania, to u nas te spotkania wyglądały zazwyczaj tak, że tam banda ekstrawertyków między sobą przerzucała się pomysłami i na końcu ktoś z naszej introwertycznej ekipy podsumowywał to jednym zdaniem i już wiedzieliśmy, co mamy robić. Także tak to mniej więcej wyglądało, więc jeśli zabrakło tego mojego głosu, to znaczy mi było na przykład wszystko jedno, albo nie zgłaszałam jakichś pomysłów, albo widać było, że gdzieś tam odpływam myślami albo wręcz gapię się w jeden punkt tak bezmyślnie, to można było od razu to poznać, bo właśnie liczy się ta zmiana. Nie jest ważne to, jak ja się zachowuję dzisiaj, to znaczy netto tam w oderwaniu od całego kontekstu, tylko to, jak ja pracuję wcześniej, a jak ja pracuję dzisiaj. I po tym można dojść, że coś się dzieje i czasami to będą po prostu problemy prywatne. Bo może być tak, że komuś, nie wiem, choruje dziecko, ktoś się nie wyspał, bo pies potrzebował wyjść w środku nocy, coś się dzieje, na przykład, nie wiem, samochód się zepsuł i nie możemy jechać na wakacje, więc ja myślę intensywnie o tym, co by tutaj zrobić. Są jakieś takie rzeczy, które się wydarzają w naszym życiu prywatnym, które zaprzątają nam głowę i wtedy nie możemy się skupić, też jesteśmy mniej efektywni, więc jakby potencjalnie można to gdzieś tam pomylić. Natomiast jeśli to się utrzymuje przez jakiś dłuższy czas i jeśli ja próbuję kogoś ciągnąć za uszy na tych spotkaniach i na przykład pytać o zdanie i osoba jest ciągle pasywnie agresywna i ciągle jej jest wszystko jedno, to może to być znak, że właśnie coś tam się dzieje takiego właśnie związanego z wypaleniem. Też to, jakie osoby dostają zadania, bo bardzo często w firmach jest tak, przynajmniej ja często tego doświadczałam, że te osoby, które są w czymś dobre, wręcz są najlepsze z całego zespołu, dostają ciągle te same zadania, bo nikt inny jakby nie jest w stanie nad tym pracować albo no nie będzie tak efektywny. No i efekt jest taki, że jest jedna osoba czy dwie osoby, które zajmują się super ciekawymi rzeczami, ale ich te rzeczy już nudzą, no bo ileż można się zajmować jednym tematem, a z drugiej strony jest cała masa osób, które nie mogą dotykać tego świętego grala, dlatego że nie są wystarczająco, jakby nie mają wystarczającej wiedzy, więc mogą czuć się niekompetentne i też to może tam jakoś obniżać ich morale. Więc tu wypalenie może się wydarzyć tak naprawdę po obu stronach, bo może się wydarzyć u tych, którzy są takimi gwiazdami naszego zespołu, czyli takimi osobami, które są najlepsze w jakimś temacie, ale z drugiej strony, jeśli ktoś chce się zająć takim bardziej ambitnym tematem, ale ciągle dostaje te takie mniej ambitne zadania, dlatego że czas goni, no i musimy być efektywni, musimy dawać taski tym osobom, które się już znają na jakimś temacie, no to też może prowadzić do takiej monotonii w pracy, no i w związku z tym też może to prowadzić do wypalenia. Nie mówię, że tak będzie, bo są takie osoby, które uwielbiają robić te rzeczy, na których się znają i czują się wtedy super, czują się wtedy docenione i czują się wtedy na miejscu. Natomiast jest grupa też takich osób, które lubią zmianę, które lubią nowe wyzwania i wtedy jeśli takie osoby wrzucimy w takie pole wyłącznie tego, na czym się już znają, no to może być tak, że w pewnym momencie dojdzie do tych pierwszych jakby objawów wypalenia. W tej jednej wypowiedzi spakowałaś bardzo, bardzo dużo takich porad dla lidera, w jaki sposób pracować ze swoimi ludźmi, w jaki sposób podchodzić i tworzyć to środowisko, w którym będą wiedzieli, co się dzieje, będą mogli obserwować te zmiany. Chociażby rozmowy 1 na 1, czy w jaki sposób podchodzić do osób, które są takimi gwiazdami, albo z drugiej strony do takich osób, które po prostu robią dobrą robotę i nie lubią za bardzo błyszczeć. Więc damy do tego linki na stronie odcinka, bo tego jest sporo.
Zastanawiam się, w jaki sposób jako liderzy możemy tak działać prewencyjnie, czyli zaszczepić trochę nasz zespół przed tym wypaleniem zawodowym i czy to jest w ogóle możliwe. Na pewno jedna rzecz to obserwować każdą osobę, w takim sensie obserwować może złe słowo, ale wiedzieć, co się u niej dzieje, na jakim jest etapie w życiu, czy ma jakieś problemy, czy jej się dobrze pracuje, czy źle, czy zadania, które dostają, im się podobają i tak dalej. Ale czy są jeszcze jakieś takie działania prewencyjne, które możemy podjąć, żeby właśnie tworzyć takie środowisko, które pozwoli może nie zapobiec, ale zmniejszyć ryzyko wystąpienia tego wypalenia zawodowego? Wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba budować zaufanie w całym zespole. To dotyczy szczególnie liderów, ale ogólnie jeśli chodzi o członków zespołu, to się przydaje, że my rozmawiamy ze sobą otwarcie, że nie boimy się dawać sobie feedbacku i przyjmujemy ten feedback jakoś z godnością, bo wtedy jeśli komuś coś przeszkadza tak notorycznie i ktoś chce wprowadzić jakieś zmiany, to prawdopodobnie do nas przyjdzie. Jest bardzo mało takich osób, które będą to kisić w środku od zawsze. Najczęściej jest tak, że ktoś próbuje coś zmienić, podejmuje jedną, drugą, trzecią próbę i dopiero jak widzi, że to nie przynosi żadnych rezultatów, to dopiero wtedy pojawia się ten cynizm, to zamknięcie, ta komunikacja pasywno-agresywna. I ja bardzo często, jak robię prezentacje o takich bardziej miękkich tematach, to jak rozmawiam z programistami, to zawsze przychodzą i mówią, jak to jest trudny ich zespół, i jak to jest trudny biznes, z którym pracują i zawsze oni już próbowali tyle razy i nikt się na to nie zgodził, więc oni już nawet nie próbują. I tak najczęściej już wygląda to już jest trochę za późno na to budowanie zaufania, ale jeśli my właśnie pozwalamy na to, żeby każdy w zespole czuł, że jest wysłuchany, że może powiedzieć wszystko i tam to się nie spotka z jakąś oceną, z wyśmianiem, nie wiem, z jakimiś takimi dziwnymi reakcjami, czy to właśnie ze strony lidera, czy reszty zespołu, to najczęściej takie osoby albo przyjdą do nas, jak już będzie średnio, to znaczy jak już będzie źle, albo przyjdą znacznie wcześniej, żeby zaproponować jakieś zmiany. Bo dla jednego zespołu na przykład świetnym rozładowaniem tych emocji, które się dzieją, będzie na przykład wspólna kawa, czy wspólny, nie wiem, owocowy czwartek i oni sobie będą siedzieć i jeść te owoce i sobie tam gadać o różnych rzeczach. Ale jeśli w zespole są spiny i ci członkowie zespołu nie potrafią za bardzo ze sobą gadać i się nie lubią na przykład prywatnie, bo niekoniecznie też musimy się kochać jako współpracownicy, ale fajnie, żebyśmy się nie nienawidzili, znaczy żebyśmy potrafili ze sobą jakoś tam się komunikować bez agresji, to taki owocowy czwartek, on może być katalizatorem po prostu jakichś wybuchów, bo tam może dochodzić do jakichś strasznych rzeczy, więc nie ma czegoś takiego, że wprowadzimy jedną zmianę we wszystkich zespołach i ona dobrze zadziała. To musi być podzespół i dla jednych zespołów na przykład retrospektywa działa świetnie, dla innych zespołów to jest takie miejsce, gdzie się po prostu narzeka, nic się z tym nie dzieje. W związku z tym też te osoby, które przychodzą na to retro, nie czują, że to cokolwiek zmienia. Więc to dużo zależy od zespołu i dlatego zaczęłam od tego zaufania, że jeśli my słuchamy ludzi w naszym zespole, jeśli jakoś na to reagujemy i nawet jeśli nie reagujemy, bo na przykład mamy jakiś szklany sufit i nie da się pewnych rzeczy zrobić, to żeby być w tym transparentnym, to znaczy, żeby przyjść do zespołu i powiedzieć, słuchajcie, próbowaliśmy tego i tego, niestety na tym etapie to się nie uda, ale czy macie jakiś pomysł na przykład, żeby zrobić coś zamiast tego? I wtedy ci ludzie nie czują, że walą po prostu głową w mur cały czas i próbują zgłaszać te same rzeczy i nikt na to nie reaguje, tylko widzą, że okej, ktoś nas słucha, ale na tym etapie w tej organizacji nie da się tego zrobić. No i też pojawia się to takie myślenie kreatywne na zasadzie, okej, to co dalej, co można z tym zrobić, a nie tylko narzekamy, bo bardzo często jest jednak w IT tak, że jest grupa ta techniczna, programistów, testerów, tak, która siedzi i narzeka i liderzy, którzy próbują tam jakoś sprawić, że ich życie będzie lepsze i się starają i tak jakoś podchodzą proaktywnie do tego zespołu, ale nic z tego nie wynika, to znaczy ani tym liderom nie udaje się przebić przez tą skorupę, ani ta techniczna część też jakoś nieszczególnie szuka tej komunikacji, więc bardzo często niestety ta komunikacja jest taka kwadratowa, no i nie ma tego zaufania, no i w związku z tym też bardzo ciężko będzie wprowadzić jakieś zmiany. No i jeśli jest lider, któremu zespół nie ufa, no to, co się wydarzyło na przykład u mnie, to, że ja poszłam do mojego szefa i powiedziałam mu o tym, co się u mnie dzieje, to wynikało z tego, że ja miałam tutaj zaufanie i
no nie bałam się tego, że będę oceniona, zwolniona, nie wiem, że on podniesie to na forum i powie, słuchajcie, nie przychodźcie do mnie z takimi pierdołami, bo ja nie mam na to czasu. Nie miałam nigdy takiego, gdzieś tam takiej myśli z tyłu głowy, tylko raczej wiedziałam, że on podejdzie do tego proaktywnie i że będzie chciał mi pomóc i że zrobi wszystko, co w jego mocy, żeby to się wydarzyło jakby tutaj w tej firmie. Więc wydaje mi się, że to jest pierwsza taka rzecz, budowanie zaufania. Mhm. Dziękuję, to jest bardzo wartościowa obserwacja. Tak podsumowując to, o czym rozmawialiśmy, wyciągając moim zdaniem jedną ważną naukę, to jest kwestia obserwacji, czyli z jednej strony dbając o siebie, o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, bardzo ważne jest, żebyśmy obserwowali, w jaki sposób podchodzimy do tej pracy, do życia, do rodziny, do zdrowia i w jaki sposób to na nas wpływa, ale z drugiej strony też jako menedżerowie musimy obserwować, wsłuchiwać się w zespół, musimy budować zaufanie, bo dzięki temu po prostu będziemy wiedzieć więcej, co się dzieje, będziemy w stanie wcześniej, proaktywnie działać, bazując na tym zaufaniu, no i tworzyć takie środowisko, że to wypalenie zawodowe, powiedzmy, będzie mniejsza szansa, że wystąpi. Na koniec chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej o tym, co robisz, bo wiem, że jesteś autorką książki. Czy możesz coś więcej powiedzieć o tej książce? Jasne. Książka nazywa się Kierunek Jakość, zresztą tutaj jest w tle i mówi o jakości oprogramowania, ale nie w taki sposób, jak myślimy o jakości, jakby jaka jest pierwsza myśl, czyli kod i testy, tylko raczej właśnie podchodzi z takiej strony całego procesu wytwarzania oprogramowania i jak budować tę jakość, więc tam jest dużo takich miękkich tematów i wydaje mi się, że i na takich początkowych etapach wchodzenia do branży, ale też gdzieś tam kiedy potrzebujemy takiej refleksji, dobra, to popełniliśmy tyle i tyle błędów, co można z tym dalej zrobić, to jest dobra lektura. Ona jest króciutka, więc można ją zabrać ze sobą do samolotu, czy gdzieś tam do pociągu, jeśli gdzieś tam jedziemy na wakacje. No i zastanowić się nad tym, co można zrobić właśnie w naszym projekcie, żeby ta jakość oprogramowania była lepsza. Ja uwielbiam action pointy, więc zawsze u mnie są zadania do wykonania. Pod każdym rozdziałem jest takie krótkie zadanko, które pomaga zastanowić się nad pewnymi rzeczami, wprowadzić konkretne rozwiązania, ale też właśnie dużo jest tam o takim zaufaniu w zespole, o budowaniu takiej odpowiedzialności za projekt, za produkt, także polecam bez względu na rolę tak naprawdę w projekcie. Czyli to nie jest książka tylko dla testerów? Nie, zresztą jest napisane przez programistkę, więc wydaje mi się, że ja jeszcze dużo rzeczy nie wiem o takiej ścieżce testerskiej, natomiast jest o jakości na pewno, bo tu o jakości wiem bardzo dużo, zresztą moja pierwsza rola to było uczenie moich profesorów obsługi platformy e-learningowej, którą tworzyliśmy, no i jak coś nie działało, to ja dostawałam po uszach właśnie podczas tych szkoleń, więc bardzo szybko się nauczyłam, że ta jakość oprogramowania jest bardzo ważna i później to już tak jakoś było ze mną przez całą moją historię w branży IT. A gdzie można Cię znaleźć w internecie? W zasadzie w większości miejsc, to znaczy na wszystkich platformach społecznościowych jestem. Polecam Instagram, wiem, że to nie jest taki pierwszy kierunek dla osób z IT, ale jednak ta społeczność tam rośnie bardzo prężnie. Na LinkedInie, na Twitterze, na Facebooku, Szkoła Testów. No i Szkoła Testów Online to jest takie miejsce, gdzie można znaleźć linki do różnych innych moich projektów. Super. Damy oczywiście w opisie odcinka linki do Twojej książki, do Twoich social mediów, żeby każdy, kto chciałby się z Tobą skontaktować, czy zobaczyć, co tam robisz, żeby mógł Cię znaleźć. I cóż, bardzo Ci dziękuję, że nas odwiedziłaś. Bardzo fajnie się z Tobą rozmawiało. Wartościowy odcinek na ważny temat. Bardzo Ci dziękuję. Dzięki za zaproszenie. To był mega dobry wywiad. Mam nadzieję, że macie dużo pytań i pamiętajcie, że jeżeli chcecie je zadać, piszcie w komentarzach pod tym odcinkiem. Będziemy też wdzięczni za subskrypcję i udostępnianie tego odcinka. Dzięki temu dotrzemy do większej ilości widzów, no a również możemy im pomóc, no bo ten temat był, mam nadzieję, mega pomocny. Piszcie proszę w komentarzach, co o tym myślicie, jak sobie z tym radzicie, no i dajcie znać. A żeby być na bieżąco z naszymi kolejnymi wywiadami i z naszymi kolejnymi gośćmi, zapraszamy Was do zapisania się do newslettera na naszej stronie nerdmanagement.newsletter, zasubskrybowanie nas i w ten sposób będziecie mogli spotykać się z nami co wtorek o godzinie 8 rano. Dokładnie tak i to wszystko na dzisiaj, więc widzimy się już za tydzień 8:00. Trzymajcie się, cześć! Cześć!